Cześć kochani, jak zwykle witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. Mam dla Was dzisiaj bardzo dobrą wiadomość. Jaką wiadomość? Otóż są ludzie, którzy bardzo o nas dbają, starają się. To są naukowcy różnego rodzaju, którzy wymyślają różne rzeczy. Tylko ja czasami tak zastanawiam się, że wśród tych naukowców i lekarzy jest naprawdę cała masa fajnych ludzi, uczciwych, etycznych, ale są ludzie, którzy może nie tyle są owładnięci ideą szkodzenia, tylko tak się zapętlają w swoich wynalazkach, w swoich badaniach, że są jak doktor Frankenstein, który stworzył oczywiście potwora z różnych tam zwłok poskładał. Znacie tą historię, filmy, które były później robione, a więc doktor Frankenstein stworzył Frankensteina, takiego po prostu dziwoląga i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że czasami niektórzy usiłują się bawić w Pana Boga. Wallacha Gicze Manitu, Hunapku, jak zwał, tak zwał, w Stwórce. I wtedy, kiedy nasze bazują tylko przede wszystkim na rozumie, ja w życiu przekonałem się, że rozum jest bardzo zawodny. Rozum to jest rozumek, logika nasza ludzka jest bardzo często ogłupiająca. Czy to się komuś podoba, czy to się nie podoba, mówię o tym, bo wiem, bo przechodziłem. Ja też często wiele lat temu bazowałem na własnym rozumie, zamiast bazować na intuicji. Co się czuje tu na serduchu i co się czuje tu, kochani, na bebeszkach ewentualnie. I ten rozum wielokrotnie mnie niestety zawiódł. Ale zaraz do tego będziemy wracać. Natomiast tutaj jeszcze jest jedna sprawa. Wykorzystuję ten czas. Słuchajcie, ta audycja ukaże się 24 chyba listopada, w poniedziałek 2025 roku na moim kanale i przypominam tylko, że od poniedziałku do poniedziałku, od 24 do, przepraszam, nie 24, 23 dzisiaj mamy, dobrze, 24, do 1 grudnia ogłaszam promocję. Bardzo dziękuję za te suby. Mamy już grubo ponad 4000 subów. Bardzo fajnie. Dzięki Wam to wszystko się stało. Dzięki Waszym lajkom, dzięki temu, że interesujecie się tą wiedzą, którą ja przekazuję, często niełatwą, czasami niszową. Ten kanał no, nie jest dla każdego, zdaję sobie z tego sprawę. To jest kanał przede wszystkim dla tych, którzy są bardzo otwarci na nową wiedzę, którzy mają naprawdę czyste serducha, którzy właśnie nie tylko bazują na własnym rozumku, ale ogarniają pewne sprawy po prostu sercem, którzy widzą szerzej. Nie tylko body, nie tylko ciało, ale umysł, duch, dusza, jak zwał, tak zwał. I dzięki Wam te 4000 subskrybentów już jest. Dzięki Wam ja też naenergetyzowuję się, bo czerpię od Was energię z Waszych wpisów, nawet bardzo krótkich wpisów. To jest taki wpis, dziękuję, czy coś innego. Pani Iwona, taka pani z ksywką kawa, inni, wielu innych, po prostu daj mi tą fajną energię, po prostu do pracy. A więc wracam do tej promocji, więc podjąłem taką decyzję, że przez tydzień, od poniedziałku do poniedziałku promocja, 4000 subów, 1/4, czyli 25% na wszystkie moje książki na moim kanale. Zapraszam też Was do oglądania krótkich filmików, bo w każdym dniu od poniedziałku do poniedziałku ukażą się filmiki, na których ja będę omawiał moje książki, będę pokazywał Wam takimi jakby zestawami tematycznymi moje książki, co w nich jest, a więc spisy treści, jakieś takie przetasowania tam po prostu kartek zrobię, żebyście widzieli, co tu takiego jest, czy to będzie Wam odpowiadać, czy też nie. Jeżeli zechcecie, to zamówicie. Dla mnie to też będzie fajnie, bo to będzie dowód taki, że po prostu chcecie mnie też w ten sposób wspomóc, ale jednocześnie zyskać potężną wiedzę, bo ta wiedza, którą przez wiele lat, praktycznie przez 30 lat otrzymywałem, no to się po prostu teraz daje Wam w różnej postaci. YouTube niestety nie mam przyjaciela w YouTubie, więc
wcale mnie nie promuje. Mam wrażenie, że chyba obcina zasięgi troszeczkę, ale to już mniejsza z tym. Także zapraszam na moją stronę www.januszdabrowski.pl i przejrzyjcie sobie po prostu to, co Was zainteresuje. Wbijacie kod 4000. To jest kod promocyjny na 25%. Dobrze, teraz przechodzimy do naszego głównego tematu, rzecz jasna. Kochani, więc tak jak mówiłem, są lekarze, medycy, naukowcy i naukawcy, mechanicy, księże i księża, policjanci, nauczyciele i nauczyciele i tak dalej. Z tym, że my mówimy tutaj o życiu, o zdrowiu, o medycynie bardzo często, a to dotyczy naszego zdrowia i naszego życia. Więc jeżeli na przykład policjant nawet jest nie za dobrym policjantem, nie wyśledzi złodzieja, który nam ukradł rower, to jeszcze jest mało. Ale jeżeli ktoś popełni błąd albo ma złą wolę, w dodatku bardzo złą wolę, to wiadomo, czym się to może skończyć. I zanim zaczniemy, jeszcze raz bardzo chciałbym podziękować pani Darii Carlson. Pani Dario, bardzo pani dziękuję za tak zwane, ja to nazywam zapłodnieniem umysłu, za to, że zapłodniła mi pani mózg pomysłem, żeby zrobić, kochani, informacje na temat właśnie nowej ery, nowych szczepionek, bo to pani Daria podsunęła mi pomysł zrobienia tej audycji na temat pewnych szczepionek, o których ja dzisiaj będę mówił, tak zwanych amplifikowanych w postaci tak zwanych replikonów, czyli samopowielających się szczepionek antykowidowych i tak dalej, i tak dalej. Pani Dario, jeszcze raz dziękuję. I kochani, oczekuję też od Was, żebyście może podsuwali mi jakieś tematy. Ja będę zbierał materiały, opracuję i sprawa załatwiona. To już zresztą nie pierwszy raz. Podsuwaliście takie tematy i tak dalej. Kochani, teraz udostępniam ekran i chcę Wam powiedzieć, że tak jak mówiłem na początku, naukowcy bardzo usilnie pracują. Tu mamy taki artykuł znowu z National Library of Medicine, druga generacja i tak dalej, i tak dalej. To jest oryginał, oczywiście link do tego artykułu zamieszczę, nie tylko do tego, natomiast my teraz się posłużymy translacją. A więc kochani, samonapędzająca się szczepionka przeciwko COVID-19 drugiej generacji. Pierwsza na świecie zatwierdzona i dystrybuowana na rynku japońskim pomimo wahań w kwestii szczepień. I tutaj krótki, poczekajcie, bo sobie tutaj pewną rzecz wyłączę. Dobrze. I tutaj krótki abstrakt, takie streszczenie tego artykułu. Więc szczepionka mRNA to kamień milowy w immunoterapeutyce, czego symbolem jest Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, przyznana dr Kariko i dr Weissman w 2023 roku. Kochani, na początek, bo wy wiecie, znacie te pojęcia mRNA i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo to się obija gdzieś w publikatorach. Natomiast wyjaśnijmy sobie, co to jest dokładnie to mRNA. mRNA, czyli to jest tak zwane matrycowe RNA, czyli kwas rybonukleinowy, informacja, a więc matrycowy RNA albo informacyjny RNA, kwas rybonukleinowy, czyli to jest cząsteczka, która jest rodzajem takiego, słuchajcie, tak zwanego takiego przepisu na białko w naszym organizmie. W klasycznym schemacie ekspresji genów to z DNA powstaje mRNA, z którego potem w procesie tak zwanej translacji powstaje po prostu białko, a więc jest to po prostu, kochani, przepis zwyczajnie na białko. Dobrze, to już żeśmy sobie tak wyjaśnili. Słuchajcie, nikt z nas, łącznie ze mną, nie jest specjalistą w tych wszystkich dziedzinach, w dziedzinie szczepionek, ekspresji genów i tak dalej, ale szukamy wiedzy i zdobywamy tą wiedzę i tak dalej. Podczas gdy konwencjonalna szczepionka mRNA pierwszej generacji była dystrybuowana na całym świecie do setek milionów ludzi w celu zmniejszenia częstości występowania COVID-19,
naukowcy i producenci farmaceutyczni opracowują dalsze zaawansowane konstrukcje. Kluczową cechą szczepionki mRNA drugiej generacji, tej opracowanej już, jest samoamplifikujący się replikon, który może umożliwić niską dawkę w celu zapewnienia trwałej immunogenności. Tutaj, kochani, znowu trzeba byłoby wyjaśnić tutaj podstawowe pojęcia, więc była mowa o amplifikującym się replikonie. Więc co to jest amplifikacja w ogóle? Amplifikacja to jest proces zwielokrotniania, czyli powiększania ilości, liczby czegoś, który ma różne znaczenie w zależności od danej dziedziny. I w przypadku biologii, kochani, molekularnej oznacza to po prostu zwyczajnie powielanie materiału genetycznego, czyli DNA lub RNA. DNA, czyli kwas deoksy, dawniej to się nazywało dezoksyrybonukleinowy, teraz deoksyrybonukleinowy lub RNA, kwas rybonukleinowy, na przykład w celu diagnostyki lub zwiększenia po prostu populacji danego genu. To tyle na temat tej amplifikacji, natomiast cały replikon definiuje się jako cząsteczkę DNA lub RNA, która ma zdolność replikacji w środowisku komórkowym, namnażania się, powtarzania i tak dalej. I ten replikon, ta cząsteczka jest po prostu fundamentalna dla procesów tak zwanej ekspresji genów, syntezy białek, ponieważ służy jako po prostu matryca, jako rodzaj kodu, wzorca dla kodu genetycznego wykorzystywanego po prostu później przez komórkę. Jeżeli tu jakieś błędy logiczne popełniłem, to najwyżej ci, którzy się znają świetnie w tej dziedzinie, na tej całej tematyce, po prostu poproszę ewentualnie poprawki, jeżeli to możliwe jest, poprawienie mnie, ale z taką dużą dozą pobłażliwości, bo jeszcze raz powtarzam, ja nie jestem fachowcem po prostu w tej dziedzinie. I teraz dalej. W badaniach klinicznych opracowano już taką szczepionkę ARCT, będę czytał później jako ARCT 154, i ta szczepionka wykazała faktycznie skuteczność, czyli w zasadzie to jest rodzaj tego replikonu, który wykazał skuteczność, wielkość, trwałość i zakres wyższą niż konwencjonalne szczepionki mRNA z podobnymi lub rzadszymi działaniami niepożądanymi i uzyskał swoją pierwszą na świecie aprobatę w listopadzie 2023 roku w Japonii. Nazwano tego replikona, tą szczepionkę w zasadzie, handlowo pozyskano, czy też nazwano, przepraszam, język mi się plącze, bo ostatnio miałem masę pracy i czasami przesyt mózgu jest troszeczkę, więc nazwano to Kostaive, będę czytał dalej, nie wiem dokładnie jak to się czyta prawidłowo. Została ona wyprodukowana przez Meiji Seika Pharma, Tokio, Japonia, i służy do zapobiegania zakażeniom COVID-19. Dystrybucja szczepionki Kostaive w warunkach rzeczywistych rozpoczęła się w październiku 2024, a naukowcy zbierają dane na temat jej skuteczności i bezpieczeństwa, pomimo niepopartego naukowo, ale utrzymującego się sceptycyzmu przeciwników szczepień. A więc słuchajcie, kochani, ja szukam nieraz materiałów różnych, korzystam z tego National Library of Medicine, z wielu innych po prostu platform, i trzeba rozumieć, że na tych platformach są zamieszczane różnego rodzaju artykuły, których autorami są różni ludzie. I ci różni ludzie, tak jak ja, jestem bardzo sceptycznym, nie przeciwnikiem szczepień, tylko jestem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o dzisiejsze te nowoczesne szczepionki. Ja byłem szczepiony jako dziecko, szczepionka BCG oczywiście, ale ona była podawana poprzez skaryfikację, czyli poprzez nacinanie skóry, a skóra jest takim jakby płotem, jakby drzwiami w domu, przez którą ewentualnie może wejść ktoś obcy, bo w skórze już znajdują się po prostu cząsteczki, które rozpoznają
to, co było zaszczepione, albo było zakażenie, bo się zraniliśmy, swój obcy i już skóra podaje sygnał, już tam się zaczynają procesy immunologiczne, a więc ochrona organizmu. Tymczasem dzisiaj te szczepionki po prostu wbija się bardzo mocno, domięśniowe przeważnie, bardzo głęboko, czyli nie ma płotu, nie ma bramy, nie ma drzwi w domu. Kto chce, może sobie po prostu wchodzić, bandzior i robić po prostu swoje. Nie jesteśmy w stanie wcześniej rozpoznać. Nie widzimy przez okno, kto stoi przed naszą bramką. Nie widzimy w kamerce, bo nie mamy kamerek, kto to czy to jest nasz znajomy, czy jakiś nieznajomy, jeszcze po prostu dość podejrzanie wyglądający. Dobrze. Rozwój szczepionek mRNA zapoczątkowany przez dr Kariko i doktora Weissmana stanowi kamień milowy w dziedzinie immunoterapeutyki. Zgadzam się na pewno, że ci naukowcy wykazują niesamowite umiejętności, ich badania są niesamowite. Za te badania otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 2023 roku. Technikę tę charakteryzuje praktyczność, krótki okres rozwoju, łatwość industrializacji, czyli wprowadzenia do przemysłu, do produkcji przemysłowej oraz wrażliwość na mutacje patogenów. Szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 stały się dostępne na całym świecie już około rok po tym, jak producenci farmaceutyczni zajęli się kwestią industrializacji, czyli przemysłowej produkcji. Szczepionka jest obecnie powszechnie akceptowana jako środek zaradczy w walce z pandemią. Ha, ha, ha. Mam obiekcję co do tego zdania, że szczepionka jest obecnie powszechnie akceptowana. Jak to powszechnie? W ilu procentach? To możemy się po prostu spierać. Szczepionka mRNA pierwszej generacji była po prostu oparta na mRNA kodującym białko docelowe, czyli tak zwane białko kolca w przypadku szczepionki COVID-19, który jest flankowany przez niekodujące regiony i tam dalej, i tak dalej. Tutaj piszę, słuchajcie, są odpowiednie ilustracje, z których niewiele zrozumiemy. Ja też tego po prostu nie rozumiem i tak dalej, ale się wypowiadam. Dlaczego? No bo jeżeli powstanie, jeżeli już jest taka szczepionka, to przecież zacznie się nagonka na to, żeby szczepić nawet przymusowo. A w wojsku, w policji, w straży pożarnej nie szczepiono przymusowo? Oczywiście nikt czterech ludzi nie trzymało tego zaszczepianego, tylko były inne naciski. Wylatujesz ze służby, taki jest rozkaz i tak dalej, i tak dalej. Nie ugiąłbym się w życiu. Gdyby mieli mnie wywalić ze służby, zdegradować, nigdy bym się nie ugiął. I dzisiaj w związku z tym mamy naglicę, czyli nagłe przypadki śmierci. Masa młodych ludzi odeszła w wieku 30, 20 paru lat, sportowców, dziennikarzy, naukowców z różnych uczelni i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Co to jeszcze? Prototypowa technika została ostatnio dalej udoskonalona przez wprowadzenie replikonu RNA. Replikon zawiera sekwencje, które kodują niestrukturalne białka wirusa, takie jak alfa-wirus. Rozumiecie? A następnie drugą otwartą ramkę odczytu, która koduje immunogenne białko i tak dalej, i tak dalej. I teraz to jest ważne dla nas. Wyrafinowana konstrukcja umożliwia samoamplifikację samego mRNA, czyli proces, jak mówiłem, zwielokrotniania, jakby namnażania się. Dlatego oczekuje się dłuższego czasu trwania immunogenezy, zaraz momencik, troszeczkę przeskroluję, albo immunogenności, czyli przedłużenia odporności docelowego białka wirusowego. Oznacza to, że do osiągnięcia skuteczności przy porównywalnym lub niższym ryzyku działań niepożądanych potrzebna jest niższa dawka szczepionki niż w przypadku konwencjonalnej szczepionki mRNA pierwszej generacji. W związku z tym badacze i producenci zaczęli opracowywać samoamplifikujące się
szczepionki, czyli jeszcze raz powtarzam, szczepionki mające zdolność do zwielokrotniania się, powiększania liczby odpowiednich ciał, a więc samoamplifikujące się szczepionki mRNA drugiej generacji jako środki zapobiegawcze lub lecznicze w wielu dziedzinach chorób, na przykład choroby zakaźne i nowotwory, wykorzystując wiele systemów podawania i wiele gatunków zwierząt, a także ludzi. Teraz a propos chorób zakaźnych, nowotworów, a już zwłaszcza nowotworów. Już znowu mówi się, że nic nie musi załatwiać, nie musisz lepiej żyć, nie musisz się lepiej odżywiać, nie musisz z niczego rezygnować, nie musisz sobie szkodzić, bo damy ci szczepionkę, damy ci lek. Następny rodzaj pigułki. Biała pigułka na to, żółta na to, czerwona na to, niebieska na to, zielona na to i tak dalej. Byle tylko kolorów nam starczyło. A, zapomniałem o pomarańczowej. Jeszcze pomarańczowa pigułka na to, na coś tam i tak dalej. I zwalnia nas to od odpowiedzialności za nasze zdrowie, bo my ci damy lek. Jaki lek? Jaki lek, kochani? Jeżeli chodzi o nowotwory, wiele razy to powtarzam. Mamy w tej chwili, kochani, zachorowalność na nowotwory w Polsce w wysokości 200 000 rocznie. Z tego 100 000 ludzi umiera. 2035-40 ma być 300 000 zachorowań na nowotwory i 150 000 zgonów z tego powodu rocznie. To o czym my mówimy? Mamy to zatrzymać szczepionkami, jakimiś lekami, metodami? Jaka jest profilaktyka? Profilaktyka, zwłaszcza w Polsce, ale wszędzie, we wszystkich praktycznie krajach tak zwanego cywilizowanego Zachodu, gdzie jest medycyna rockefellerowska, opiera się na podstawowym paradygmacie. Wczesne badanie, które ma wykryć chorobę i będziemy cię od razu leczyć. A może trzeba profilaktykę oprzeć na czym innym? Na tym, żeby chorobom zapobiegać, żeby nie dopuścić. A więc trzeba nas nauczyć, co jeść, jak jeść, a pozwolą na to przecież koncerny spożywcze, koncerny farmaceutyczne, które wymieniają się własnymi akcjami i tylko cash ich interesuje, nie pozwolą na to. Jesteśmy truci. Jaka burza wynikła po słynnym wywiadzie redaktora Rymanowskiego z profesor Cichosz chociażby. Zaczęło się nie wiadomo i co, burza w szklance wody, bo ci, którzy nie mają zielonego pojęcia, wielu dziennikarzy zaczęło zarzucać pani profesor Cichosz, że mówi bzdury, zaczęli wynajdowywać jakieś smaczki, tu się pomyliła, tu nie powiedziała prawdy. A od pana Rymanowskiego żądali tego, żeby ewentualnie on sprawdzał panią profesor Cichosz, żeby modyfikował jej wypowiedź, żeby wtedy, kiedy ona kłamała lub myliła się, żeby on jej to udowadniał i tak dalej. No puknijcie się, mówię do tych redaktorzyn w głowę. Ludzie, to człowiek rozmawia, dziennikarz rozmawia z fachowcem, którego się uznaje za fachowca. 50 lat praktyki naukowej. To chyba coś niecoś wie ta pani profesor Cichosz. Tak? A tymczasem co się zaczęło dziać? Dobrze, ale to już mniejsza z tym. To taka dygresja charakterystyczna dla mnie. Po wielu badaniach klinicznych przeprowadzonych w Japonii poza nią, Kostai, jeszcze raz powtarzam, producent Meiji Seika Pharma Tokyo Japan, został zatwierdzony przez japońskie władze w listopadzie 2023 roku w celu zapobiegania chorobie COVID-19. Jest to pierwszy przypadek samoamplifikującej się szczepionki na świecie. Nanocząsteczki lipidowe, lipidy, czyli tłuszczowce, są wykorzystywane jako nośnik szczepionki. W niniejszym artykule opisano skuteczność i bezpieczeństwo tej szczepionki w porównaniu ze szczepionkami konwencjonalnymi. To teraz jest ciekawe, bo zestawiono, że ta szczepionka jest bardziej bezpieczna niż tamte. No to tamte w jakim stopniu były bezpieczne i co mogły powodować? Rodzą się pytania. Oraz towarzyszący temu problem wahania przed szczepieniami w społeczeństwie japońskim. Niniejszy artykuł może być punktem odniesienia dla rozwoju dystrybucji nadchodzących samoamplifikujących się szczepionek
I kochani, ja tutaj postaram się przeskrolować troszeczkę różne rzeczy, dlatego że jest tutaj rysunków, masę i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy tego wszystkiego odczytywać, bo to kompletnie nie ma sensu. W każdym razie widzicie, o co chodzi. Ta szczepionka o nazwie ARCT 154, po podaniu tej szczepionki zgłaszano głównie łagodne lub umiarkowane działania niepożądane. Miały one charakter miejscowy lub ogólnoustrojowy i ustępowały w ciągu kilku dni lub w okresie obserwacji po wstrzyknięciu. A teraz jest pytanie. Dobra, to jest po kilku dniach obserwowane jakieś objawy niepożądane, uboczne i tak dalej. Ale co będzie za 2 miesiące, pół roku, rok, za 2, za 5 lat? Co się dzieje z dziećmi, z noworodkami, które są szczepione w pierwszej dobie życia? Skąd się bierze celiakia? Skąd się biorą choroby autoimmunologiczne, alergie? Skąd się bierze autyzm? I tu od razu argument pałka. Pałka, młot, jak zwał, tak zwał. Ale nie ma żadnych dowodów na to, że autyzm albo celiakia albo coś innego jest spowodowane szczepionką, którą się podaje w pierwszej dobie życia. Nie jest, to wystarczy tylko troszeczkę pomyśleć. Jeżeli dziecko się rodzi, i podaje mu się tą szczepionkę, która ma za zadanie zwiększyć odporność tego dzieciaczka, to jak to wpływa na jelito tego dziecka, które jeszcze nie jest wykształcone? Bo to dziecko jeszcze nic nie jadło. Dopiero po narodzinach prosto z maminego cycusia będzie po prostu ssać kolostrum, czyli siarę, a dopiero później mleczko po 2, 3 dniach i tak dalej. Dopiero zaczyna wówczas jelito coś tam się dziać. I teraz jak szczepionki oddziałują to na niewykształcone jeszcze jelito i niewykształcony do końca układ odpornościowy? Ja nieraz mówię, to jest coś takiego, podanie tej szczepionki w pierwszej dobie życia dziecka, jak zmuszenie jakiegoś malucha, nawet rocznego, żeby w piaskownicy zaczęło się tłuc na przykład z jakimś starszym dzieckiem, 5-latkiem, 6-latkiem. Czyli wypuszczenie do klatki MMA małego dziecka, powiedzmy z kilkunastolatkiem lub z kilkulatkiem. No trzeba troszeczkę pójść po rozum do głowy. Ja nie jestem lekarzem, nie jestem naukowcem, ale staram się jednak myśleć. I wy również przecież wiecie doskonale, że coś tu nie gra. Dobrze. Kontynuujemy. Obserwowane działania niepożądane były znacznie krótsze w porównaniu z trwałością skuteczności. Ponadto zarówno poważne działania niepożądane, jak i zgony były rzadsze w podgrupie szczepionki ARCT 154 niż w podgrupach kontrolnych. Zatem szczepionka była dobrze tolerowana w wielu badaniach klinicznych. Co tam jeszcze? Zaobserwowano przewagę szczepionki tej nowej, samoamplifikującej się ARCT 154 nad konwencjonalnymi szczepionkami mRNA pod względem odpowiedzi immunologicznej, wielkości, trwałości, szerokości w połączeniu z dobrym profilem bezpieczeństwa. Może to skłonić pracowników służby zdrowia do preferencyjnego stosowania szczepionek samopowielających. Lekarze na start, dzwonimy, dajemy wam kasę dodatkową za namawianie pacjentów do szczepień. A co, nie było tak? Czy to, co ja mówię, to może nieprawda jest? Jak potworne pieniądze otrzymywali ludzie ze służby zdrowia za to, że szpitale, za to, że stwierdzali zgon w wyniku COVID. Mój wujek, brat mojej mamy, zmarł na zawał serca, wpisano mu COVID. Moja siostra wujeczna nie chciała już po prostu kazać robić sekcji innych historii. Po prostu w takim przypadku, w przypadku śmierci, człowiek już macha ręką na wiele rzeczy. Pochowano go w plastikowym worku. I koniec, kropka. Po uzyskaniu autoryzacji
Praktyczne stosowanie szczepionki drugiej generacji Kostaive rozpoczęło się w Japonii 1 października 2024 roku, rok temu, a naukowcy zajmują się kolejnym zagadnieniem, a mianowicie tym, czy nowy rodzaj szczepionki rzeczywiście hamuje występowanie i nasilenie objawów COVID-19, zapewniając profil bezpieczeństwa lepszy lub przynajmniej porównywalny niż konwencjonalne szczepionki mRNA. Dzięki zebraniu informacji na temat skuteczności i bezpieczeństwa, profil stosowania szczepionki Kostaive będzie można prędzej czy później po prostu poznać. Szczepionki mRNA przeciwko COVID, w tym Kostaive, są obecnie dostarczane przez 4 producentów w Japonii. Wszystkie są ukierunkowane na białko kolce wirusa. Inne składniki białkowe mogą stanowić alternatywne opcje w rozwoju szczepionki. Szczepionka przeciwko COVID-19 to tylko jeden z przykładów, a koncepcja samoamplifikującego się mRNA może pozwolić nam na konstruowanie szczepionek wieloantygenowych z wykorzystaniem pojedynczego replikonu. Czyli jedna cząsteczka sama się powiela w organizmie, nie wiadomo do czego to dojdzie, co to będzie powodować, jakie skutki, ale jedna cząsteczka i bach, 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 mnoży się. Tania szczepionka, łatwo ją wyprodukować, ma zapewnić wysoką odporność układu naszego organizmu. Koncepcja ta może być również zastosowana w innych dziedzinach terapeutycznych, w tym w leczeniu innych chorób zakaźnych, nowotworów, już o tym mówiłem, zostawiamy to, a także w weterynarii, w tym w leczeniu odzwierzęcych chorób zakaźnych, tak jak wenezuelskie zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego koni. Szczepionki przeciwko zakażeniom odzwierzęcym powinny być opracowywane we współpracy między środowiskiem medycznym i weterynaryjnym. Choroby genetyczne mogą również przynieść korzyści, znaczy nie choroby genetyczne, tylko ta szczepionka, tak, to jest translacja taka trochę nie w porządku, więc te szczepionki mogą przynieść korzyści w przypadku chorób genetycznych, ponieważ dzięki tej technice istnieje większe prawdopodobieństwo remisji tych chorób. Zatem technika samoamplifikującego się mRNA będzie w przyszłości wszechstronna i atrakcyjna. Wnioski o zatwierdzenie samoamplifikujących się szczepionek mRNA są obecnie rozpatrywane przez władze w innych krajach. Już lekarze przebierają nóżkami, już się cieszą, mamy znowu coś nowego, skutecznego, bezpiecznego, zapewniamy wszystko jak potrzeba. Ale pomimo cech wymienionych powyżej, Japońskie Stowarzyszenie Etyki Pielęgniarskiej zgłosiło sprzeciw wobec zatwierdzenia szczepionek Kostaive, twierdząc, że w społeczności może wystąpić wydalanie wirusa w związku ze szczepieniem. Konstrukcja replikonu koduje jedynie białko kolca jako składnik strukturalny, ale nie obejmuje całego genomu wirusa. Dlatego też wydalanie wirusa powinno być mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne, ale jednak to stowarzyszenie tak, jednak mówi, że może jednak być niebezpieczne. Ponadto Meiji Seika Pharma, producent szczepionki Kostaive, nie znalazł żadnych zdarzeń wydalania zgłoszonych do tej pory w wynikach krajowych i zagranicznych badań klinicznych, w których uczestniczyło około 18 000 ludzi. Kochani, już myśmy przerobili w 2020, 2021, 2022 roku te wszystkie bzdurki, bezpieczne, przebadane, dokładnie i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie to, zgadza się? Członek parlamentu, u którego rozwinął się chłoniak złośliwy, nalega, że ryzyko zachorowania na raka może być zwiększone przez szczepionki mRNA. Jednakże zgodnie z odpowiedzią japońskiego rządu na jego roszczenie, nie było jak dotąd takich raportów. Jasne. Kochani, nie macie gorączki, bo nie macie termometrów, bo nie ma czym tego zmierzyć.
biorąc pod uwagę jego ciągłe roszczenie tego człowieka, członka parlamentu, Meiji Seika Pharma niedawno wniosła pozew. Ponadto pracownik producenta napisał anonimowo książkę, w której również twierdzi, że stosowanie szczepionek mRNA wiąże się z ryzykiem. Jednak uwaga, słuchajcie, to są naprawdę numery. Jednak książka wydaje się myląca co do jej autorstwa. Uwaga, książka wydaje się myląca co do jej autorstwa, więc nie wiadomo, kto napisał, czy to był pracownik, czy on się zna na rzeczy, czy też nie. Najprawdopodobniej nie wiem. Napisał to naukowiec pracujący przy tym, który jest po prostu zwyczajnie przerażony. A więc książka wydaje się myląca co do jej autorstwa i zawartych w niej informacji naukowych. Oczywiście wszystko było przebadane. Kłania się doktor Anthony Fauci, kłania się Bill Gates i wielu innych. W Polsce wielu lekarzy, profesorów, ekspertów, którzy zapewniali szczepionki anty-COVID są absolutnie bezpieczne, przebadane i tak dalej, i tak dalej. Te ruchy społeczne prawdopodobnie wynikają ze sceptycznego nastawienia powszechnie obserwowanego w społeczeństwie japońskim. Uwaga, te ruchy społeczne prawdopodobnie wynikają, wiecie, śmiech na sali, ze sceptycznego nastawienia powszechnie obserwowanego w społeczeństwie japońskim. A dlaczego sceptycznego nastawienia? Ponieważ ogólnoświatowe badanie wykazało, że odsetek respondentów bardzo pewnych bezpieczeństwa szczepionek był najniższy, niecałe 9% w Japonii, pod koniec 2015 roku w porównaniu z najwyższym 85% w Argentynie, Liberii, Bangladeszu. Kochani, po prostu wiecie co? Jajko się smaży na patelni. Najwyższy odsetek zaufania do szczepionek Argentyna, Liberia i Bangladesz. Już nie mówię o Argentynie. Jest tam masa ludzi, którzy są inteligentni, uczą się i tak dalej. Mają wiedzę jakąś. Ale jest masa takich, którzy zielonego pojęcia o tym nie mają. A już powiedzenie Liberia i Bangladesz, na jakim poziomie edukacyjnym tam są społeczeństwa. Z pełnym szacunkiem do tych wszystkich ludzi. To słabe zaufanie do szczepionek w Japonii wynikało najprawdopodobniej z paniki związanej z bezpieczeństwem szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, czyli HPV, Human Papilloma Virus. Japońscy urzędnicy do spraw zdrowia zawiesili kiedyś proaktywne rekomendowanie szczepionki przeciwko HPV, co wywołało aplauz grup antyszczepionkowych. Aha, i dlatego jest sceptycyzm. Chociaż zalecenie zostało później przywrócone, panika związana ze szczepionkami nadal trwa i pozostaje poważnym problemem do rozwiązania w Japonii. Absolutnie konieczne jest, aby wszelkie obawy związane z ryzykiem dla zdrowia lub życia były rozpatrywane w oparciu o podstawy naukowe. Jakie naukowe? Kochani, jakie naukowe? Przez naukowców czy przez naukawców kupionych, poprzez kupione, opracowane za kasę różnego rodzaju raporty. A co, mało takich rzeczy jest? Jeżeli ktoś będzie mi dzisiaj, jakiś mój adwersarz, przeciwnik zarzucał, że mówię bzdury, że zarzucam coś tam nauce, to ja powiem wyraźnie, oczywiście, że zarzucam nauce. Wielu odkrywców, wielu badaczy naukowych było potępianych na samym początku. Jacques Benveniste, odkrywca tak zwanej zjawiska pamięci wody na zachodzie, dostał 2 tak zwane IG Noble, czyli dwa Noble dla idiotów, a był fantastycznym francuskim naukowcem, który sam był zaskoczony swoim odkryciem, nieprawdopodobnym odkryciem. Przy okazji powiem, że to w świecie zachodnim, bo odkrył to pamięć wody, bo znacznie wcześniej, w 1976, jak dobrze pamiętam roku, w dawnym Związku Radzieckim
odkryto tą pamięć wody, odkrył tą pamięć wody zespół doktora Genshangi Bierzowskiego i oni byli przerażeni tym odkryciem. Utajnili badania, bo gdyby oni ogłosili to władze ówczesne by rozwaliły taki zespół, porozsyłano i by ich do różnych instytucji badawczych na Syberii i sprawa byłaby załatwiona. Oni sami nie wierzyli w to, co odkryli, a jednak odkryli, bo byli naukowcami. I wielu innych tak samo. Już nie chcę w tej chwili przykładów sypać, ale Ignacy Semmelweis, który kazał lekarzom myć ręce, bo występowała tak zwana gorączka połogowa. Lekarz kroił trupy, zwłoki, robił sekcję, a później szedł bez mycia dokładnego rąk do kobiety rodzącej. Przeważnie to były kobiety z dobrych domów i one umierały. Była tak zwana gorączka połogowa. Jak odkrył, co może być przyczyną, to inni lekarze pokazali mu się w głowę. Samuel Hahnemann, twórca homeopatii, do dzisiaj okrzyczany jako łżenauka, jako idiotyzm, bardzo wykształcony, zwłaszcza na tle jego tych przeciwników, bo znał wiele języków, opanował wiele dziedzin nauki i on był sekowany i takich przykładów to jest można mnożyć. I najlepszy przykład właśnie z profesor Cichosz i z redaktorem Rymanowskim, a mało to, a profesor Frydrychowski, który spalił na własnej wizji swoje dokumenty upoważniające do tego, żeby bycia lekarzem. Takich ludzi szanuję. Takie ataki. A dzisiaj, kochani, szef Naczelnej Rady Lekarskiej, młody bardzo lekarz, mówi o tym, że on się nie dziwi, że lekarze nie chcą pracować za 100, 200 czy 300 tysięcy złotych, bo to jest bardzo odpowiedzialna praca. To zostawcie to, idźcie, przekwalifikujcie się na spawaczy i będzie sprawa załatwiona. Żebyśmy się, kochani, dobrze zrozumieli. Ja nie atakuję wszystkich lekarzy, tylko atakuję ewentualnie tych, którzy się po prostu są... Nie wiem, jak to nazwać. Wiecie, o co chodzi. Na koniec należy zauważyć, że koncepcja wrodzonych białek hamujących kodowanych w układzie CIS może stanowić klucz strategiczny do opracowania dalszych zaawansowanych, samowzmacniających się konstrukcji mRNA. Słuchajcie, mam naprawdę wrażenie, że bawimy się, naprawdę bawimy się po prostu bardzo, bardzo niebezpiecznie. I tutaj, żeby taką pewną równowagę troszeczkę wprowadzić, uwaga, chcą wprowadzić samonapędzający się replikonowy zastrzyk mRNA. Link do tego artykułu do strony będziecie mieli. Uwaga. To jest taki list 22 lutego 2025 roku. Nicolas Hulszar, magister zdrowia publicznego, napisał jeszcze to się wyjaśni. W zeszłym tygodniu jakieś dwie firmy ogłosiły, że Komisja Europejska zatwierdziła Kostajf, czyli ARCT 154, samonapędzający się, czyli samoreplikujący się replikonowy zastrzyk mRNA COVID-19 dla osób w wieku 18 lat i starszych. Jest to pierwszy zastrzyk replikonowy zatwierdzony przez Komisję Europejską i już jest stosowany w Japonii. Te produkty zachowują się jak syntetyczny wirus. Replikon mRNA jest zaprojektowany tak, aby kodować nie tylko antygen docelowy, ale także replikazę wirusową. Replikaza jest to pewien enzym, bo jeżeli jest końcówka aza, to oznacza, to jest jakiś enzym. A co to jest? Ja nie mam pojęcia. Umożliwiając mRNA replikację w komórkach docelowych. Ta maszyneria replikacji umożliwia nieznany okres produkcji toksycznego genu. A więc jeżeli wstrzykujemy w nasze organizmy takie jakieś nie wiadomo i co, no badacze mówią, że oni wiedzą, to zaczyna się to replikować i nie wiemy, co dalej po prostu będzie.
umożliwia nieznany okres produkcji toksycznego genu. Jak dalej to będzie? Czy to będzie przekazywane na przykład wskutek prokreacji? Kilka miesięcy temu ostrzegałem, że Komisja Europejska musi podjąć właściwą decyzję i odrzucić autoryzację eksperymentalnego zastrzyku, który ma 90% wskaźnik 90% zdarzeń niepożądanych i nieistniejące długoterminowe dane dotyczące bezpieczeństwa. Nic nie wiemy o bezpieczeństwie, bo to jest świeżynka zupełnie. W trakcie badań klinicznych nad szczepionką Kostajf, czyli ARCT 154, u 90% uczestników, którym podano zastrzyk, wystąpiły działania niepożądane. Przy czym 74,5% zgłosiło reakcje ogólnoustrojowe, a 15,2% wymagało interwencji lekarskiej po pierwszej dawce. Jak się to ma w takim razie do tego, co ja wcześniej przeczytałem? Kompleks biofarmaceutyczny przygotowuje się do wdrożenia na szeroką skalę iniekcji, czyli szczepień, czyli zastrzyków mRNA replikonu. Obecnie w fazie rozwoju znajduje się co najmniej 33 kandydatów, czyli różnych, że tak powiem, szczypawek. Więcej na temat trwającego samoamplifikującego się ataku mRNA możesz dowiedzieć się z poniższego artykułu, który napisałem w listopadzie. I tutaj, kochani, już będzie ewentualnie dodatkowy materiał dla Was. Stało się zupełnie jasne, że przemysł farmaceutyczny i przejęte agencje regulacyjne, tak, bo są agencje regulacyjne, one są po prostu opłacane przez potężne koncerny farmaceutyczne, nie mają żadnego szacunku dla ogromnych obaw dotyczących bezpieczeństwa niezdefiniowanej syntetycznej replikacji mRNA, skutkującej niekontrolowaną produkcją toksycznego antygenu. Wszystkie samowzmacniające się zastrzyki mRNA obecnie dostępne dla ludzi i zwierząt powinny zostać natychmiast wycofane. Stany Zjednoczone muszą odrzucić tę niebezpieczną technologię, zwłaszcza że Agencja do Spraw Żywności i Leków, FDA, zatwierdziła już pierwszą fazę badań klinicznych nadfinansowaną przez Gatesa, samonapędzającą się, czyli samoamplifikującą się, czyli zwielokrotniającą się szczepionką przeciwko pandemicznej grypie ptaków H5N1. Nicholas Hulscher, magister zdrowia publicznego, epidemiolog i administrator fundacji McCulloch Foundation, o ile to dobrze przeczytałem. No i co, kochani, zatrzymuję to udostępnienie. Jeszcze raz powtarzam, bardzo dziękuję pani Darii Carlson za zasugerowanie, żebym się zajął tym tematem, żebym dostarczył dodatkowej wiedzy na temat tych nowych szczepionek. Troszeczkę to trwało, bo chyba już z miesiąc temu, czy półtora, pani Daria to mi sugerowała, ale byłem zajęty akurat, czy inne miałem sprawy do opracowywania, a zawsze taki temat no, wymaga poszukania takich wartościowych materiałów, które można przedstawić, bo szkoda tracić czas na to, coś tam się znajdzie w internecie, bo w internecie jest masa diamentów, ale jest też masa śmieci. Kochani, tak jak mówiłem na początku, szczęśliwi jesteśmy, bo dbają o nas. Producenci, różni naukowcy badają i mam wrażenie, jeszcze raz powtarzam, że to jest tak, że wielu z tych naukowców to są doktorzy Frankenstein, którzy naprawdę otwierają puszki Pandory. Nie wiadomo, co z tej puszki wychynie, jaki zwierz. Nie wiemy, co się może stać. Nie wiemy, jakie będą konsekwencje. Nikt tego nie powie, a zwłaszcza oni. To będzie eksperyment, który będą dalej prowadzić na nas. Tak jak w okresie covidowym, gdzie zaszczepiano ludzi,
Przypuszczam, że były wśród szczepionek serie placebo, seria numer 1, numer 2, numer 3, ewentualnie tego typu. Numery, komu podano i tak dalej. Wielu celebrytom podawano przy kamerach. Być może akurat podawano coś, co nie było groźne, jakieś substancje kompletnie niegroźne, bo gdyby taki celebryta, nie chcę wymieniać nazwisk, na przykład bardzo znani sportowcy nagle odeszli, tacy bardzo znani, którzy mają kontrakty podpisane, na przykład piłkarze z ogromnymi klubami, to kluby nie mogą sobie pozwolić na utratę piłkarza, którego kupili za ogromne pieniądze i teraz go stracą, tego piłkarza, tak? Więc to są po prostu szwindle nad szwindlami. Domyślacie się, o co chodzi. Zobaczymy, będziemy dalej czekać. Kochani, to jest dobra wiadomość, inaczej dobra, ale namawiam was jednak do pozytywnego myślenia, bo naszą bronią jest wiedza, informacja i czysty, mocny duch. Naprawdę, jeżeli będzie nas coraz więcej ludzi, którzy myślą bardzo podobnie, którzy mówią wewnętrznie nawet opór, sprzeciw, brak mojej zgody na to i będzie nas coraz więcej, to idzie to jest do... Żyjemy w świecie kwantowym. Zbierają się tak zwane chmury morfogenetyczne, gdzie nasze myśli, nasze intencje tam wędrują. To jest potężna moc. Zbiera się masa krytyczna. Jest coraz więcej takich ludzi jak wy, jak ja. Jest coraz więcej nas, coraz bardziej świadomych, którzy mówią brak naszej zgody na to, żeby nie doszło do tego, co mówiła kiedyś pani Zofia Naukowska, znana polska pisarka. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Na dzisiaj tyle. Jeszcze raz proszę was ewentualnie o lajki, o subskrypcje, o komentarze, o przesyłanie linków do tej audycji swoim bliskim znajomym i przypominam o promocji 25% taniej na wszystkie moje książki. Kod 4000 wystarczy, że wpiszecie od poniedziałku 24 do poniedziałku 24 listopada do poniedziałku 1 grudnia 2025 roku. Dziękuję wam za waszą obecność, za wsparcie, za to, że jesteście ze mną, z kanałem, z tą całą wiedzą. Wszystkiego najlepszego. Do następnego spotkania.